kolega w Amsterdamie, nie pytajcie w jakim stanie, wpadł do kanału, no i powerbank się zalał. Taki zzieleniały, to wszystko do wyczyszczenia. 2 rezystorki zjedzone. Ten stabilizator też był przeżarty, także tu prawie wszystko jest do wymiany. Zapraszam Was jeszcze na moją nową grupę na Facebooku. Nie ma co się pieścić, podłączamy, najwyżej wybuchnie. No i mamy trochę pierwsze problemy. Panuszka jest niezwilżalna, jest szara, nie lutuje się. Najlepiej widać w takiej lupce. Dostałem teraz właśnie od mojego najlepszego ucznia, jeszcze z latarką, także w ogóle widać petarda. To jest szare. Jak coś jest szare, to raczej jest zeżarte właśnie przez rdze, korozję. Jeszcze mam w miarę dobry wzrok, jeszcze w miarę młody. W tym roku odwiedziła mnie 30. Tu są takie ślady po jakimś elemencie, także obawiam się, że Q3 niestety nam odpadło. No dobra, podłączamy pakiet, teraz to już się trochę naprawdę boję. Cześć, witajcie. Dzisiaj naprawimy sobie powerbanka rozruchowego firmy Baseus, Baseus, różni ludzie mówią. Tutaj jest model BS-CH001. On jest na USB-C, już go rozebrałem. Co się z nim stało? No kolega w Amsterdamie, nie pytajcie w jakim stanie, wpadł do kanału i w plecaku miał, czy tam w kieszeni miał tego powerbanka rozruchowego, no i powerbank się zalał. Także tu już wiem elektronikę, ale właśnie jak go rozebrać. Tutaj zobaczcie, jest taki ślad, podważałem, trzeba podważyć naklejkę, bo pod naklejką jest właśnie ta śrubka, jest tu gdzieś pod naklejką i jak się tą śrubkę odkręci, no to już można go jakby na zatrzaski, zaczepy, co widać też mi się tutaj nie udało za bardzo, trochę się połamały te zaczepy, te co się tutaj trzymają, a jeszcze są tutaj jakieś śrubki, czekajcie, tak. Jak to było? Nie, dobra, te śrubki trzymały płytkę. Tak, te śrubki trzymały płytkę, więc tu była tylko jedna śrubka, bo też są starsze tego typu powerbanki rozbieralne i są zupełnie inaczej otwieralne, bo są z 3 części, a ten jest z 2 części, także te wcześniejsze, które kiedyś tam testowałem z oscyloskopem, się rozbierają inaczej. Tam jest po prostu taka płytka, czekajcie, zaraz to znajdę. No, tu jest podobny, ale trochę starszy, inaczej wyglądający, bez tego napisu i tu się podnosi samą pokrywkę. Później jest dużo śrubek, widzicie, jest dużo śrubek i nam po prostu powerbank wychodzi jako trzeci element. No, ale to po prostu inna budowa. Tu jest taki model CRJS03. No, także ten nas nie interesuje, będziemy tego naprawiać. Idę pod mikroskop, pokażę Wam, jakie są zalania, co tu się wydarzyło. Partnerem kanału jest PCBWay. Oprócz obwodów drukowanych realizują również projekty CNC i druku 3D, czy gięcie blachy i moldingu. Mają zaawansowane tokarko frezarki sterowane numerycznie oraz cały proces pod kontrolą, od obróbki przez wykończenie detali czy ich malowanie. Przypominam także o akcji Projekty z widzami, jeżeli chcielibyście wykonać ze mną projekt PCB, czy również druku 3D i CNC. Dzięki za oglądanie. No dobra, jesteśmy pod mikroskopem. Co tutaj są za układy? I co tutaj się wydarzyło? Czekajcie, znajdę sobie sondę. Tak, mamy sondę pomiarową. Tu widzimy jakieś 2 zeżarte, ale przynajmniej widać wartości. Tu jest taki kordowany kondensator, tu jakieś zielone wykwity, tak trzeba by te układy najlepiej byłoby zdjąć, przelutować, albo chociaż po prostu przelutować, żeby topnik to wszystko, te zanieczyszczenia zjadł. Także to jest najbardziej takie tu uwierające. Tu też są jakieś takie, o widzicie, takie syfy. Mam nadzieję, że to będzie widać. Czekajcie, złapię ostrość. Też takie syfy, nóżki jakichś układów tutaj przy tej diodzie, takie wysolenia, nie wiem, korozja, nie wiem jak to nazwać. I druga strona wygląda troszeczkę gorzej. Tu mamy w ogóle pin taki zzieleniały, to wszystko do wyczyszczenia. Tu jakaś diodka. Tu widać 2 rezystorki zjedzone. 0,1B mają znaczenie, wszystkie. Tu też jest, zobaczcie, 0,1B, 0,1B do góry nogami. I tutaj 2 razy 0,1B, także też je trzeba będzie wymienić. Tu raczej wyczyścić, raczej przelutować, więc bardzo możliwe, że tak naprawdę to właśnie chyba te 2 tak najbardziej są zeżarte. Także może wystarczy tylko je. I tutaj jeszcze ten jest trochę zeżarty, także trzeba to wyczyścić, pomierzyć, zobaczyć, czy jest przejście. Ten też tutaj jest taki szary. Nie wiem, czy widzicie taką różnicę, to się błyszczy. To jest szare. Jak coś jest szare, to raczej jest zeżarte właśnie przez rdze, korozję, przez jakieś takie zwarcia powierzchniowe, bo jak jest zalane coś wodą, to się nam tworzy na przykład 1 kΩ, 10 kΩ między plusem, minusem baterii, 16 V i zaczyna płynąć prąd. Jak płynie prąd, no to z wody się tam robi elektroliza i to wszystko tak koroduje, rdzewieje. Tu kondensatory się nie martwię za bardzo, bo to one widać, ten jakiś jest filtrujący, ten jakiś mniejszy pikuś, tak zwany, który gasi wysokie częstotliwości. Także tutaj jakoś się za bardzo nie boję. Czy jest sens tą taśmę podnosić?
Pod tą taśmą jakoś brzydko nie jest, więc sądzę, że to po prostu było takie bardziej chlapnięcie. Chociaż tu jest USB-C, czekajcie. Czy w środku tego USB-ka coś się dzieje? Chyba nie. Także nie wiem, jak to dokładnie było zalane, no ale widzimy stan obecny tak jak jest. No także co? Ja muszę sobie znaleźć rezystorki. 0,1C to jest 10 kΩ, 0,1B to jest 1 kΩ, czyli mi się wydaje. Muszę sprawdzić, bo nie pamiętam tych oznaczeń takich, wiecie, literowo precyzyjnych. Tu jest 30B na przykład, nie? Także ja nie pamiętam tych wszystkich właśnie oznaczeń. To jest EIA96 chyba, rodzaj kodowania, bo wtedy wiem od razu jakaś tolerancja. Zwykle to jest 1% albo 0,5%, albo 0,2%, różnie. Raczej koło 1%. No dobra, słuchajcie, ja tutaj się muszę rozeznać, popatrzeć, pomierzyć, żeby to nie trwało milion lat. No i widzimy się za chwilę. Dobra, sprawdziłem sobie kilka kodowań. 0,1E to jest 1 megaohm. Na multimetrze jest prawie 1 megaohm, jest super. 224, no to już możemy policzyć, że to jest 220 kilo. 220 kilo. 82B to jest 7 kilo ohmów. Tak, to jest 6,98, także jest super, zgadza się, 1%. Tu jakieś tam pośniedziałe takie, wiecie, piny, nie piny, tutaj też jest jakiś 684. 684, czyli 680 kilo. Pokazuje nam 100 kilo, tylko on jest, czy on jest równolegle do tego 0,1D? Bardzo możliwe, czekajcie. 0,1D to jest 100 kilo. No to tego ewentualnie przelutujemy, zobaczymy, czy on jeszcze trzyma, tych nawet nie będziemy ruszać, tylko umyjemy to tutaj, te układy trzeba przelutować, żeby właśnie te sole stąd out i wydaje mi się, że tak naprawdę te dwa 0,1B to jest 1 kilo, tak jak mi się wcześniej wydawało, także trzeba to umyć, zobaczyć i może to ożyje, może to ruszy. Także ja się biorę za robotę, może nie będę wszystkiego nagrywał, żeby to nie trwało godzinę, tylko zrobię, co mogę zrobić i widzimy się za chwilę. No i mamy trochę pierwsze problemy, bo zobaczcie, chciałem przelutować te układy największe, tak na szybko po prostu. To co miałem, tak widzicie, panuszka jest niezwilżalna, jest szara, nie lutuje się. Te są ładnie zwilżone, wszystkie trzy, a ta jest bardzo źle wygląda. Tak samo tutaj, ta nóżka jest czarna, jest niezwilżalna, ta jest taka trochę w średnim stanie, ale jeszcze się lutuje. Pokażę Wam, jak to wygląda przy lutownicy. Widzicie? W ogóle mi się lutowy nie przenosi wyżej na nóżkę. Tu jeszcze jakoś idzie, więc jest ok, jest zwilżalne. Tu już jakby tu jeszcze refleksy zlikwidować. O, teraz będzie widać bardziej. Chociaż i tak słabo. Najlepiej wiecie, przy czym to widać? Wam pokażę do telefonu. Najlepiej widać w takiej lupce. Dostałem teraz właśnie od mojego najlepszego ucznia, jeszcze z latarką, także w ogóle widać petarda. Jest jeszcze lampka UV, ale bardzo słabe są te diody. Ale lupa jest super, bo w lupie tu widzimy tak jakby, tak jak na oko, prawie że 3D, pod różnymi kątami, bo pod mikroskopem to widzimy od góry. Ja muszę sam tą płytą obracać, żeby widzieć pod różnymi kątami, a tu bardzo szybko, elegancko, można bardzo szybko. Ja tak naprawdę całe życie używałem takiej lupki i jeszcze takiej troszeczkę z większym powiększeniem. Ta ma chyba 20, ta ma 5 albo 10. Ja mikroskop tak naprawdę potrzebuję tylko do tego, żeby dla Was nagrywać, żebyście Wy widzieli. Ja prawie w ogóle nie używam mikroskopu, tylko lupki są dla mnie szybsze, przyjaźniejsze. No ale jeszcze mam w miarę dobry wzrok, jeszcze w miarę młody, chociaż już niestety za kilka dni mam 30 urodziny, a Wy jak widzicie ten film, to już pewnie jest po moich urodzinach. Także w tym roku odwiedziła mnie 30. No ale dalej walczymy, tutaj działamy, zobaczymy, co się uda z tym zrobić. Czy to będzie trybiło, czy to nie będzie trybiło. Przelutuję jeszcze te rezystorki na szybko, tylko już chyba muszę zmienić grot, a może nawet tym wielkim zrobimy, tylko żeby właśnie nie zdjąć. Nie wiem, czy dotykam. Zmienię potem jeszcze grot na mniejszą minifalę. To jest stosunkowo duża. Coś tam przygrzałem, podgrzałem, widzicie? No, tutaj widać się przygrzało.
Po tej stronie no, już chyba nie ma więcej nic, żeby tutaj coś kombinować. Może jeszcze ewentualnie te oto kondensatorki, czy ten kondensator jakiś pękł. Dajcie mi się przyjrzeć pod lupką. Takie też brudne są, przybrudzone. Nie będę ruszał, żeby nie odpadły. Warto też przejrzeć płytkę, czy coś nie odpadło. I tu, o, widzicie, tu są takie ślady po jakimś elemencie. Także obawiam się, że Q3 niestety nam odpadło od korozji. Także trzeba by się dowiedzieć, co tu było za Q3. Tu jest Q1 z oznaczeniem 72K. Ja sobie sprawdzę, co to jest i czy tu też mogło być takie samo Q3. Patrzcie, 01C tu to pewnie był jakiś MOSFET. 01B łączył ten sygnał. Muszę zobaczyć pinout tego, czy tu się coś jakoś kurde pospina. Gdzie to idzie? Tu. Z drugiej strony już nie widzimy, może do tego układu to jakoś współpracuje. A skąd to jest to? Gdzie to idzie? To jest ta przelotka? Tak, to jest ta przelotka. Kurde. Czy ta płyta ma więcej niż 2 warstwy? Dziwne. Tu też widać puste przelotki. Pusta przelotka, która dalej gdzieś idzie. No, co powiem wam, kurde, ta płytka ma więcej niż 2 warstwy? Ciężki temat. No nic, najwyżej będę szukał na jakimś forum podpowiedzi, co to mógł za tranzystor tutaj Q3 odpaść, bo na pewno coś odpadło, bo widać tutaj takie specyficzne ślady po czymś, co było. No nic, przelutuję to dalej wszystko, może to odpowiada za jakiś... Czy to odpowiada za ładowanie z USB-C? Może tak być, albo za wyjście, oby za wyjście. Lepiej, żeby nie miało, żeby to nie działało, niż żeby nie dało się ładować powerbanka. No dobra, szukam rezystorów 1 kg, też tu przelutuję to wszystko, ile w ogóle się uda na przykład to złączyć, gdzie? Ono jest aż pomarańczowe tutaj. Nie wiem, czy to się uda jeszcze ożywić, polutować, odratować. No to też jest trochę lipa. No nic, zobaczymy. Dajcie mi chwilę, idę działać. No dobra, słuchajcie, przelutowałem to. Rezystory akurat też znalazłem. 01B, 2 tutaj są pięknie polutowane. Na dole te nóżki są tak przeżarte, że widzicie, tu nawet jest niezwilżalna ta nóżka, ale może jest przyspawana, nie ruszamy. Na tym układzie również tutaj jest taki czarny nalot, ta dioda też tutaj ma taki średnio w stanie, ten stabilizator też był przeżarty, także tu prawie wszystko jest do wymiany. Szkoda, że tych płytek nie da się kupić, chyba że się da, ja nie wiem, ale pisałem jakieś do Basusa, czy sprzedają, pisali, że nie sprzedają. Co jeszcze? Przelutowałem tutaj wszystko, co mogłem, także no co, podłączamy, nie ma co się pieścić, to i tak jest nieopłacalna naprawa, także podłączamy, najwyżej wybuchnie. Dobra, słuchajcie, na początek bez baterii, czyli pakietu nie podłączam, jedynie wyświetlacz, żeby ewentualnie mogło się coś wyświetlić. No i podłączamy. Czekajcie, jeszcze okulary ochronne. Jak to złapać, żebyście widzieli. No dobra, 3, 2, 1. Kabum. Tak, Rika. Kabum. Tu nie ma wyświetlacza, okej, tu jest tylko ten okrągły. Ładuje, zobaczcie, kurde. No i tam wiadomo, nie ma powerbanka, jakby to powiedzieć. No dobra, podłączamy pakiet, teraz tu już się trochę naprawdę boję. Uwaga. Dobra. Czy żyjemy? Pokazuje, że niby żyjemy. Uwaga, podłączam. Ładuję. To taka zwiecha, to ładowarka się przełączyła po prostu na nie wiem jakie napięcie. Zaraz weźmiemy tego monitorek. Mam takie coś. Nie wiem jak to się nazywa. Kiedyś to kupiłem. Za własny hajs. Do właśnie patrzenia jakie tam jest quick charge, ile to prądu bierze.
Takie coś. O, UM25C to się nazywa. To ma tam jakieś funkcje bajeranckie, ja to nigdy nie mam takich rzeczy czasu ani ochoty rozkminiać. Jakoś to trzeba zasilić teraz. Dobra, dajcie mi chwilę. Też Baseus ładowarki, bardzo fajne. Polecam. Mam też duże te ładowarki, zresztą wiecie. Z 5 V, 0 amperów. A ten kabel Quick Charge'a nie wspiera. Wsadzamy. No i teraz właśnie ładowarka się przełącza. Ona zawsze tak się resetuje, jak się coś podłączy do ładowania. O, zobaczcie, 5 V, 2,2 ampera. 11 W pobieramy. 2,3 ohma rezystancja zastępcza. No i tu jest tam 21 stopni Celsjusza, że jest w pomieszczeniu. Miliwatogodziny, miliamperogodziny, jakie płyną, są zliczane. No i coś tutaj się dzieje, nie? Powiem wam, sam jestem w szoku, że tam jest jakiś urwany element. Ciekawe, czy takim kabelkiem Quick Charge Power Delivery, czy takim kabelkiem też by poszło. Czekajcie. Może od Quick Charge'a ten tranzystorek jest, albo właśnie od funkcji Powerbanka. Tylko nie chcę tu swojego telefonu podłączać do ładowania. Czekajcie, tu jakoś trzeba przeczytać. Type-C out. To jest tutaj. Nigdy nie używałem tutaj z kabelkiem C. 5 V. No, podłączamy. Ładowarka się akurat nie zresetowała. 2,2, dalej jest 2,2 ampera na 5 V. On może nie mieć Quick Charge'a, no ale jak widać działa. Spoko. Niby działa, to niech sobie działa. To teraz co by tu podłączyć? No podłączymy tego. Trochę się cykam. 5 V na wyjście jest. Czyli nasz powerbank tutaj działa. To szczerze nie wiem, od czego jest to. Co by podłączyć? O, może podłączyć drugiego powerbanka na USB-C, żeby z tego powerbanka naładował mi inny powerbank. Może tak zrobimy, czekajcie. Dobra, wczoraj to diagnozowałem. To jest ten właśnie 1000 A z wyświetlaczem, też USB-C. On mi się zepsuł, bo jak był bardzo, bardzo zimny, jak go zacząłem na mrozie ładować, musiał się oszronić i uszkodził się taki malutki układzik QFN12 po drugiej stronie płytki. No i wczoraj go namierzałem, bo mam drugi taki sam powerbank i na części po prostu podmieniałem każdy układ po każdym układzie. Nie nagrywałem tego, bo mi się nie chciało trochę. O, w tym jest out, widzicie, out, czyli on nam działa jako że on się dalej chce ładować, zamiast nam oddawać tym złączem, bo w ten Baseus ma chyba wejściowo-wyjściowe te USB-C. O, in 100%, czyli jest w stanie nam podawać, no to kurde, może nawet działa. Tyle co działa, to według mnie wystarczy. Także naprawę uznaję za udaną, bardzo ciekawą również. A, może to jest, nie, tu jest od latarki, diody LED tu są takie, czekajcie, podłączę to. Zobaczymy, czy te diody będą działać. Zobaczymy, czy te diody działają. Działają. Także powiem wam, chyba wszystko działa. Nie wiem, od czego ten tranzystor. Na pewno tu coś było, 100%. Więc on coś musi robić. On może negocjować Quick Charge'a na przykład. Albo przełączać na wyjście. Czy ta cewka tutaj jest przyrzewiała? Czy one takie są? Nie, one chyba takie są, bo tu jest druga cewka tak samo. Cewka, dławik, nie wiem jak nazywacie tego typu elementy. Czy to jest dławik? W sumie dławik, bo niby ma ten rdzeń taki z tego spieku. No dobra, słuchajcie, ja się dalej nie rozgaduję. Kończę na tym tą naprawę. Urządzenie tyle co działa, to działa. Także chyba się udało. No powiem wam, sam jestem w szoku.
Nie sądziłem, że myślałem, że trzeba będzie te wszystkie układy wymieniać, no ale jak widać, przyspawały się, jeszcze jakoś działają. Także ja tą płytkę do końca umyję. No i tyle, trzeba to składać, szkoda czasu. Dobra, dzięki za oglądanie, czekam na wasze komentarze. A, właśnie, zapraszam was jeszcze na moją nową grupę na Facebooku, także i jeszcze fanpage na Facebooku założyłem, także wbijajcie, linki w opisie, tutaj też wam jakoś to podlinkuję. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć. Zrobiłem tu jeszcze otwór, żeby w razie W na przyszłość pamiętać, że tu jest śrubka, a nie tylko zatrzaski. Bo widzicie, tu szarpałem się, nie mogłem tego rozkręcić. Myślałem, że zatrzaski trzymają albo jakiś klej, że tu jest jakaś taśma wklejona. O, a tu po prostu była ukryta jedna śrubka. No nic, teraz to już naprawdę koniec. Trzymajcie się, cześć. Może śmieszny plus ostro z kratami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.